kulturach niektórych aborygenów australijskich istniał rytuał zwany pointing the bone, wskazanie kością. Był to gest tak prosty, a zarazem tak potężny, że potrafił złamać człowieka bez dotyku. Wierzono, że gdy ktoś złamie święte prawo wspólnoty, zostanie wskazany kością. Nie jako kara cielesna, lecz jako znak, że został odłączony od rytmu serca plemienia. W 1980 roku dr Warner opisał przypadki z północnego terytorium Australii. Ludzie, których wskazano, chorowali, a czasem umierali. Ale nie dlatego, że ktoś ich zranił. Umierali z powodu ciszy. Bo kiedy całe plemię przestaje patrzeć na człowieka, wtedy jego serce przestaje wierzyć w cokolwiek. W 2007 roku badacze w artykule Scared to Death nazwali to syndromem bone pointing, czyli wskazania kością, zjawiskiem, w którym lęk, izolacja i utrata więzi mogą doprowadzić do śmierci. Wspomnieli też o plemiennych uzdrowicielach, którzy potrafili odwrócić działanie klątwy, nie przez zaklęcia, lecz przez obecność. W muzeach Australii Południowej zachowały się kościane przedmioty, cienkie, gładkie, o długości dłoni lub nieco dłuższe. Niektóre znaleziono w dolinie rzeki Adelaide, inne w rejonie Lower Murray. Ich wiek sięga 4000 lat. Archeolodzy mówią, że nie służyły do walki. Były symbolem, znakiem, że myśl i wiara mogą dotknąć ciała. I właśnie pośród tych historii narodziła się opowieść o człowieku, którego jedni nazwali Vince, inni Giniari, a jeszcze inni Szybszy Wiatr. Nikt nie wie, które z tych imion było prawdziwe. Kiedy Vince'a wskazano kością, zapadł w chorobę strachu. Plemię milczało, a cisza stawała się cięższa niż piasek. Aż pewnej nocy przyszedł do niego uzdrowiciel. W jednych językach nazwano go Marangu, w innych The Waterbringer, a jeszcze gdzie indziej opowiadano o nim jako o lekarzu, który chodził po wioskach z czarną torbą, a w środku miał małą jaszczurkę. W jednym i w drugim przypadku był to uzdrowiciel, bo jedni przynoszą lekarstwo w dłoniach, a drudzy w ciszy, która przypomina sercu, że ono jeszcze bije. Marangu usiadł przy nim i powiedział cicho: twoje serce pamięta rytm ziemi. Jeśli go posłuchasz, żadna kość nie będzie mogła cię zranić. Vince otworzył oczy. Następnego dnia wstał. Nie dlatego, że klątwa minęła, ale dlatego, że serce przestało się bać. Gdy wrócił do wioski, nie niósł już pamięci o klątwie, tylko kwiaty, a ludzie, widząc to, zrozumieli, że duch wrócił. Nie z rytuału, lecz z miłości. Od tamtej pory mówi się, że jeśli ktoś zostanie wskazany, wystarczy, by drugi człowiek usiadł przy nim w ciszy. Bo nie ma mocniejszego lekarstwa niż obecność serca, które pamięta, że wszyscy jesteśmy dziećmi tej samej Matki Ziemi. Tymczasem badania z ostatnich lat pokazują, że serce człowieka nie jest tylko mięśniem, że pamięta, reaguje i potrafi wysyłać sygnały, które wpływają na cały organizm i na innych ludzi. Naukowcy nazywają to inteligencją serca, a dawni uzdrowiciele po prostu słuchaniem życia. Być może starzy mędrcy znali tę prawdę od zawsze. Niektórzy mówią, że historia Vince'a wydarzyła się naprawdę, gdzieś na północy w małej osadzie, gdzie pewien lekarz uratował człowieka po rytuale wskazania kością. Inni twierdzą, że to tylko legenda, którą aborygeni opowiadają przy ognisku. Ale czy to ma znaczenie? Może to tylko legenda, a może pamięć serca, która nigdy nie umiera.
Pomyślałam sobie, że gdyby przyjrzeć się bliżej rytuałowi wskazywania kością, to i w naszej kulturze moglibyśmy znaleźć coś bardzo podobnego. Nie wskazywania kością, ale palcem, bo przecież gest bywa ten sam. I efekty czasem równie zaskakujące. Kiedy człowiek zostaje odseparowany, wyśmiany, odrzucony, wskazany palcem, coś w nim pęka. Czasem kończy się to dosłownie zawałem serca. Więc było to wskazywanie kością czy palcem. W istocie niewiele się różni. Widzimy to i dziś. Czasem wystarczy jedno zdanie wypowiedziane w gniewie albo w sieci i ktoś zaczyna gasnąć. Tak było z nauczycielem, który został sam, aż po latach jeden z uczniów zapukał do jego drzwi i powiedział: nauczył mnie pan więcej, niż wtedy rozumiałem. Była też kobieta, którą wspólnota odrzuciła za to, że kochała jak nie powinna. Nie złamała prawa, tylko ich wyobrażenia o porządku. Dopiero gdy usłyszała: nie trzeba być świętym, żeby być dobrym, odzyskała rytm swego serca. I był mężczyzna, który stracił pracę i wiarę w siebie. Siedział w milczeniu całe dni, dopóki ktoś nie przyszedł i nie powiedział: nie przyszedłem gadać, przyszedłem posiedzieć. Czasem tyle wystarczy, by pustynia serca zakwitła na nowo. Jest taka dawna opowieść. Mówi się, że pewien król chciał poznać język, którym mówiłyby dzieci, gdyby nikt do nich nie przemawiał, nie dotykał ich. Myślał, że usłyszy język pierwszych ludzi, a usłyszał tylko ciszę, bo dzieci zaczęły gasnąć, jak kwiaty pozbawione słońca. Może to tylko legenda, a może pamięć serca, która nigdy nie umiera? Bo choć zmieniają się czasy, języki, ludzie, jedno pozostaje to samo. Kiedy serce zostaje zranione, gaśnie nadzieja. Ale kiedy choć jedno serce wyciągnie dłoń, wszystko może się odrodzić. Tak było wśród aborygenów, tak jest i dziś, w świecie, który wciąż uczy się słuchać. I może właśnie o tym jest ta historia. O tym, że człowiek nie potrafi żyć bez więzi, bo czy to kość, czy słowo, czy spojrzenie, wszystko może ranić, ale też wszystko może leczyć. Wystarczy jedno serce, które pamięta, i drugie, które chce znowu zaufać. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu. Wkrótce nowa opowieść z cyklu Głosy australijskiej ziemi. Głosy, które wciąż mówią do nas z kamienia, z piasku i z serca. Serdecznie zapraszamy.